Cześć, witajcie w kolejnej lekcji. W tej lekcji, jak już się zapowiadałem wcześniej, zajmiemy się zaciskami siłowymi i sterowniczymi i bazować będziemy na dwóch seriach przemienników częstotliwości. Serii FRE 800, która jest bardzo wyrafinowana, inteligentna i tych zacisków mamy naprawdę wiele, oraz serii CS80, czyli takiego małego, kompaktowego przemiennika do prostych zastosowań, gdzie tych wejść, wyjść i zacisków mamy znacznie mniej. Więc mamy coś naprawdę prostego, na czym będziemy bazować, i coś bardziej wyrafinowanego. W ten oto sposób przejdziemy przez wszystkie możliwe wejścia, wyjścia oraz zaciski siłowe, jakie znaleźć możecie w przemiennikach częstotliwości. Nie tylko Mitsubishi Electric, ponieważ te wszystkie przemienniki częstotliwości mamy dosyć mocno ustandaryzowane i znormalizowane, zatem można się spodziewać podobnych rzeczy również u innych dostawców przemienników częstotliwości. Pamiętacie, wcześniej uczulałem wielokrotnie, różnice znajdziemy w oprogramowaniu, czyli w ilości tych funkcji i doświadczeniu danego dostawcy na rynku. Do rzeczy zatem. Zacznijmy od takiego ogólnego wstępu i wytłumaczenia sobie, czym są zaciski siłowe i sterownicze. Jak sama nazwa podpowiada, zaciski siłowe służą do podłączenia pewnych kabli czy przewodów siłowych, tych, które niosą ze sobą prąd, są pod napięciem. W międzyczasie ja sobie pozwolę zdjąć wszystkie grzebienie i klapeczki, tak żeby mieć na wierzchu te wszystkie zaciski. Natomiast zaciski sterownicze, które nazywamy również listwą wejść-wyjść albo listwą input-output, są to zaciski, które służą głównie do sterowania przemiennikiem częstotliwości, do sterowania oraz do synoptyki, czyli wskazywania, w jakim stanie znajduje się obecnie nasz przemiennik częstotliwości. Zróbmy sobie taki podział, czyli zaciski w przemiennikach częstotliwości dzielimy na dwa rodzaje: siłowe, jak sobie powiedzieliśmy już, oraz sterownicze. Mówiliśmy już o tym, że siłowe są z reguły niebezpieczne, czyli zachowujemy szczególną ostrożność. Zawsze, gdy rozpoczynamy pracę z jakimkolwiek układem napędowym, dbamy o to, aby ta praca była bezpieczna. Więc mamy zaciski siłowe, ja w nawiasie napiszę niebezpieczne, ponieważ tam przy tych zaciskach możemy się spodziewać napięcia oraz prądu, oraz zaciski sterownicze napiszę bezpieczne, potencjalnie bezpieczne. Dlaczego? Za chwilkę w szczegółach Wam to wszystko wytłumaczę. Zatem mamy zaciski siłowe i pierwsza rzecz, te zaciski siłowe również dzielimy na pewne, może typy to zbyt mocno powiedziane, ale dzielą się one ze względu na funkcje, jakie pełnią. Czyli mamy zaciski wejściowe i uwaga, tutaj dla niektórych może to być zaskoczeniem, w technice napędowej nie używamy takiej ogólnodostępnej nomenklatury jak L1, L2, L3, czyli gdy mówimy o zasilaniu, prawda, przemysłowym, to mówiliśmy sobie, że to jest 3 razy 400 VAC, najczęściej oczywiście, no i mamy L1, L2, L3, czyli 3 nasze fazy robocze, które te napięcie nam do przemiennika dostarczają. Zatem nie oznaczamy ich L1, L2, L3, ale R, S, T. Czyli gdziekolwiek widzicie na schemacie elektrycznym taki zapisek RST, no to wiecie już, że to jest układ napędowy, że gdzieś tam jest silnik i to jest zasilanie tego silnika. No w chwili obecnej mówimy o zasilaniu przemiennika częstotliwości, a z przemiennika zasilamy silnik elektryczny. Zatem te zaciski zasilające wejściowe oznaczane są jako RST, a nie L1, L2, L3. L1, L2, L3 podłączamy do tych zacisków RST. Mamy zaciski wyjściowe, czyli te, które idą na silnik elektryczny i uwaga, je oznaczamy, chciałem powiedzieć najczęściej, zawsze je oznaczamy jako UVW, czyli mamy fazę wyjściową U, V oraz W. I znowu,
Gdy zobaczycie gdzieś tam na schemacie bądź na jakimś urządzeniu, właśnie na jego zapiskach, na jego zaciskach jakiś zapisek, dopisek, wytłoczenie gdzieś na jakiejś plastiku UVW, oznacza to, że są to fazy wyjściowe z przemiennika częstotliwości. Czyli w układzie napędowym mamy RST, zasilamy, UVW, wychodzimy na silnik. Trzecią funkcją, jaką możemy wyróżnić wśród tych zacisków siłowych, są to zaciski szyny DC. Szyna DC. Pamiętacie z poprzednich lekcji, gdy mówiliśmy o budowie takiego typowego przemiennika częstotliwości, to wyróżnialiśmy takie 3 bloki składowe. Prostownik na wejściu, następnie szyna DC, czyli to wyprostowane napięcie i prąd stały, oraz człon falownikowy, czyli człon zbudowany z tych tranzystorów IGBT, ten człon wyjściowy, za pomocą którego tworzymy falę wyjściową, którą podajemy na stojan naszego silnika elektrycznego. Zatem w tej szynie DC, pamiętacie, tam mieliśmy przede wszystkim wbudowany moduł hamowania, czyli ten tranzystor hamowania. Zatem te zaciski z tej szyny DC mamy wyciągnięte i znaleźć je możemy wśród zacisków właśnie siłowych. Więc ja tutaj napiszę DC bus, co oznacza zaciski szyny DC. No i tutaj najczęściej związane jest to z tym, że mamy tych zacisków 2 bądź 4 bądź nawet 6 i służą one, spełniają takie 3 zasadnicze role. Czyli mamy wyciągnięte zaciski naszego modułu hamowania, tego tranzystora hamowania, do którego możemy podłączyć zewnętrzny rezystor hamowania i przejąć tą całą energię regeneratywną płynącą od silnika. Druga rola to, o czym nie mówiliśmy wcześniej, bardzo często na tej szynie DC producenci przemienników częstotliwości albo pozwalają nam, czyli wyciągają te zaczepy i pozwalają nam na podłączenie zewnętrznego dławika DC, albo ten dławik DC jest już wbudowany. Rola tego dławika DC jest i ważna, i nie. Wszystko zależy od tego, jakiej mocy mamy przemiennik i w jakiej aplikacji pracujemy, ale w takiej dużej ogólności rola tego dławika sprowadza się do tego, że znacznie poprawia on współczynnik mocy całego układu. Czyli mówiliśmy już wcześniej w lekcji traktującej o tabliczce znamionowej silnika, gdy doszliśmy do współczynnika mocy i opowiadałem Wam, że silnik elektryczny pobiera moc bierną, prawda, żeby namagnesować się. W przypadku przemiennika częstotliwości ten pobór mocy biernej jest mocno minimalizowany, bo to sam przemiennik wytwarza sobie tą moc bierną i podaje moc pozorną na silnik elektryczny. Gdybyśmy mieli w tym układzie dodatkowo dławik DC, to ten współczynnik mocy wyglądałby jeszcze lepiej. Druga sprawa to taka, że w jednej z lekcji, chyba tej pierwszej wprowadzającej, gdy mówiliśmy o budowie i przeznaczeniu przemienników częstotliwości, wspominałem, że przemiennik ma takie 2 duże wady. Że sieje, mówiąc kolokwialnie, czyli emituje zakłócenia elektromagnetyczne 2 drogami, przewodzona i radiacyjna, oraz mocno odkształca prąd, czyli sprawia, że współczynnik THDI jest większy, czyli destrukcyjnie, negatywnie wpływa na jakość zasilania na naszym zakładzie. Dławik DC bardzo mocno zmniejsza te odkształcenia prądu, więc możemy powiedzieć, że dławik DC poprawia jakość naszej sieci elektrycznej i z drugiej strony podnosi współczynnik mocy, czyli pozytywnie wpływa na jakość zasilania. No i takim standardem jest, że na rynku przeważnie od mocy 30 kW w górę ten dławik DC znajdziemy już wbudowany w strukturach przemiennika częstotliwości. W przypadku Mitsubishi Electric taki dławik możecie kupić opcjonalnie. Od mocy 75 kW w górę ten dławik mamy wbudowany, bądź jako element zewnętrzny, który musimy podłączyć sobie do odpowiednich właśnie zacisków siłowych naszego przemiennika, do zacisków szyny DC. Zatem tyle, jeżeli chodzi o zaciski siłowe. Mamy zaciski wejściowe, do których podajemy prąd i napięcie do naszego przemiennika. Mamy zaciski wyjściowe, do którego podłączamy przemiennik częstotliwości. No i mamy zaciski szyny DC, tam gdzie mamy wyciągnięte te zaczepy do dławika DC,
do modułu hamowania, ale również my możemy za pomocą zwykłego miernika sprawdzić sobie wysokość tego napięcia DC. Czyli znowu cofamy się do lekcji poprzedniej, gdy mówiliśmy o budowie przemienników częstotliwości i mówiliśmy sobie, że te poziomy DC bus przy zasilaniu 3 razy 400 VAC to jest mniej więcej jakieś tam 530 VDC, a przy zasilaniu jednofazowym 230 VAC to jest poziom gdzieś tam 310 VDC. Więc pierwszą rzecz, jaką robimy, to możemy sprawdzić za pomocą właśnie zwykłego multimetru ustawionego na prąd DC, jak wygląda ten prąd, napięcie DC, przepraszam, czyli jak wysoko ono jest, czy ono jest w prawidłowym zakresie tego napięcia DC. Co mam na myśli? No mam na myśli to, że kondensatory DC to są elementy, które ulegają najszybszej degradacji w przemiennikach częstotliwości, czyli jest to element, który najczęściej się gdzieś tam psuje, czy degraduje, czy traci swoje dane znamionowe. Co w takim przypadku robimy? No przede wszystkim sprawdzamy poziom tego napięcia DC, dlatego mamy wyciągnięte te zaciski i za pomocą tego multimetru możemy sobie zobaczyć. Więc gdy mamy zasilanie 3 razy 400 i powinniśmy mieć 530 VDC, a mierzymy miernikiem i mamy tam 480 VDC, no to już wiemy, że jest coś nie tak. Coś nam szwankuje w naszym przemienniku częstotliwości. Alternatywnie możemy podejrzeć oczywiście wysokość tego napięcia DC w parametrach monitorujących samego przemiennika częstotliwości, ale pamiętajcie, że ten pomiar również może być przekłamany, może awarii właśnie uległ pomiar napięcia na szynie DC. Zatem sprawdzamy to zawsze w dwojaki sposób. Taki ręczny za pomocą multimetru, podłączając się fizycznie do tych zacisków, oraz w sposób, powiedzmy to, zdalny za pomocą tych parametrów monitorujących. Więc do tego służą nam zaciski siłowe w przemiennikach częstotliwości. Zaciski sterownicze, jak już mówiliśmy kilkukrotnie, służą do sterowania i do wyciągania statusów z przemiennika częstotliwości. Czyli za pomocą zacisków sterowniczych możemy wysłać komendy start, zmianę kierunku, stop, wysterować przemiennik częstotliwości na jakiejś prędkości stałej, przyspieszać, zwalniać przemiennikiem częstotliwości. Z kolei z poziomu jego wyjść sterowniczych możemy wyciągnąć takie informacje jak czy przemiennik pracuje, czy może jest w awarii, czy pracuje na częstotliwości zadanej, czyli czy doszedł do tej prędkości, do którego go prosiłem, aby kręcił moim silnikiem elektrycznym. My to nazywamy wykrywaniem częstotliwości, czyli czy wykrył, że już pracuje na przykład na pełnej prędkości 50 Hz. Prawda? No i on wtedy to wyjście mi zapala. Przeważnie do tych wyjść mamy podłączone jakieś lampki i w ten sposób tworzymy taką prostą synaptykę. Czyli mamy zestaw lampek. Zielona pracuje, czerwona awaria i na przykład niebieska, że doszedł do danej częstotliwości. Natomiast te wejścia sterownicze dzielimy na wiele rodzajów. No i taki wstęp teoretyczny musimy sobie zrobić, zanim przejdziemy do fizycznych zacisków siłowych oraz sterowniczych. Zatem postaramy się wypisać teraz, jakie rodzaje tych wejść, wyjść sterowniczych mamy wbudowane w struktury przemienników częstotliwości. No i podział jest w dużej ogólności na wejścia cyfrowe oraz analogowe, czyli mówimy o input-output, czyli wejścia-wyjścia. Dzielimy na kilka takich rodzajów. Cyfrowe. Co to są wejścia-wyjścia cyfrowe? Bo one są zarówno wejściowe, jak i wyjściowe. Przeważnie zbudowane są w oparciu o tranzystor. Czym jest tranzystor, już wiecie i jak działa, prawda? Więc mamy wejścia, wyjścia czysto cyfrowe zbudowane w oparciu o tranzystor, które działają na zasadzie on, off, bądź 1, 0, bądź 0 VDC, bądź 24 VDC, bądź 0 VDC. Czyli takim standardowym napięciem sterowniczym, co już też wspominałem, jest napięcie 24 VDC. Więc za pomocą tego napięcia
wyzwalamy dane wejścia cyfrowe. No i one działają, albo wyjścia cyfrowe podają nam ten potencjał, czyli działają one w taki sposób. Wyłączone wejście, prawda, niewysterowane, jest w pozycji off, wyłączenia, czyli mamy logiczne 0, czyli mamy 0 VDC, nie mamy tam potencjału po prostu. Natomiast gdy podamy ten potencjał 24 VDC, to wyzwolimy to wejście cyfrowe, przechodzi ono w stan wysoki high, bądź jest wyzwolone jako on i mówimy wtedy, że jest logiczną jedynką. Zatem mamy 0, 24 VDC. Podajemy 24 VDC, mamy jedynkę, mamy wysterowane wejście. Mamy 0, mamy wysterowane. I podobnie jest z wyjściami. Gdy falownik podaje nam 24 V, to znaczy, że to wyjście zadziałało. Gdy podaje 0 VDC, to znaczy, że to wyjście nie działa. Więc mamy takie wyjścia cyfrowe, które działają na zasadzie on-off. Mamy wyjścia, przeważnie są to wyjścia przekaźnikowe, które zbudowane są w oparciu czysto o przekaźnik elektromagnetyczny. Dlaczego potrzebujemy wyjść przekaźnikowych, a nie możemy wszystkiego zrealizować za pomocą wyjść cyfrowych? Ponieważ wyjścia cyfrowe, co jest po części ich wadą, posiadają bardzo małe obciążenie prądowe. To znaczy, że na tym wyjściu cyfrowym możemy na przykład obciążyć to wyjście maksymalnie prądem wynoszącym na przykład 0,3, gdzieś tam max 0,5 ampera, prawda? Więc jakiegoś cewkistycznika, jakiegoś urządzenia, które pobiera nam zwiększony prąd, nie wysterujemy za pomocą wyjść cyfrowych, ale wysterujemy go za pomocą wyjścia przekaźnikowego, bo wyjście przekaźnikowe, które zbudowane jest w oparciu o przekaźnik elektromagnetyczny, może przenosić znacznie wyższe prądy. No i tutaj też ta dysproporcja jest ogromna, czyli te prądy mogą być od 0,3 ampera nawet do 5 amper. No 5 amper to jest znacznie więcej niż 0,3 czy pół ampera, dokładnie 10 razy więcej, więc 10-krotnie większe obciążenia możemy za pomocą wyjść przekaźnikowych po prostu przenosić. Więc wyjścia cyfrowe małe obciążenia, wyjścia przekaźnikowe duże obciążenia. Druga różnica jest taka, że wyjścia cyfrowe zbudowane w oparciu o tranzystor są znacznie szybsze od wyjść przekaźnikowych. Więc mamy drugi rodzaj wyjść przekaźnikowe. Mamy trzeci rodzaj wyjść analogowe. I tutaj korzystamy z dwóch takich standardów. Wejście 0,10 VDC bądź 4,20 mA. No i teraz o co tutaj chodzi? Ta różnica pomiędzy wejściami cyfrowymi a analogowymi jest taka, że to wyjście cyfrowe podaje nam tylko informację, coś się wydarzyło, czyli stan wysoki, albo się nie wydarzyło, stan niski. Coś jest i tego nie ma, prawda? Czyli na przykład możemy podłączyć jakiś czujnik indukcyjny, który wykrywa nam pewien materiał i dostajemy sygnał. Jest materiał, nie ma materiału, prawda? To jest koniec informacji, jakie możemy za pomocą wyjść cyfrowych czy techniki cyfrowej podać. Ale mamy drugi rodzaj takiej techniki, którą nazywamy techniką analogową. I tutaj podajemy ciągły sygnał z przedziału 0,10 VDC, gdy mówimy o napięciu i pętli napięciowej, bądź sygnał 4 do 20 mA, gdy mówimy o pętli prądowej. Czyli mamy dwa takie standardy. Pętla napięciowa 0,10 VDC oraz pętla prądowa 4,20 mA. Jest to ogólnoświatowy standard. Czyli we wszystkich urządzeniach automatyki, jakie tylko możecie sobie wyobrazić, te standardy będą obowiązywały. Zarówno w sterownikach PLC, panelach HMI i tak dalej. Mówimy ogólnie o urządzeniach związanych z automatyką. No i za pomocą tego sygnału analogowego ja mogę podać informację do przemiennika albo wyciągnąć z niego na temat częstotliwości, prądu, czyli jaki prąd mamy na wyjściu, napięcie, jakie jest na silniku. Możemy sobie wziąć obciążenie procentowe, informacje o temperaturze, o ciśnieniu, o wilgotności i tak dalej. Czyli mówimy o sygnałach ciągłych, że dostaję
ciągły sygnał z tego zakresu 0,10 VDC bądź 4,20 mA. No i jak to działa? Zobaczcie. Czyli wszystkie te zmienne fizyczne mogę opisać sobie za pomocą tych dwóch standardów analogowych. No i zobaczcie, na przykład byśmy chcieli wyciągnąć z przemiennika częstotliwości, czyli podłączamy sobie do jego wyjścia analogowego na przykład sterownik PLC, bądź jakiś wskaźnik, prawda? Taki tablicowy, bądź wskaźnik jakiś cyfrowy, wyświetlacz i chcielibyśmy wiedzieć, z jaką prędkością porusza się nasz silnik elektryczny. Robimy to w ten sposób. Jeżeli dostajemy sygnał 0 VDC, to oznacza, że prędkość jest 0 Hz, ale jeżeli dostaniemy 10 VDC, to znaczy, że mamy maksymalną prędkość 50 Hz. No i wszystko po drodze jest przeskalowane, czyli 5 V będzie odpowiadało 25 Hz. 2,5 V będzie odpowiadało 12,5 Hz i tak dalej, i tak dalej. To się skaluje czysto liniowo. Czyli tutaj mamy częstotliwość, tutaj mamy 50, tutaj mamy 0, a tutaj mamy naszą pętlę 0,10 VDC i tutaj mamy 10 VDC, tutaj mamy 5 VDC, ok? No i zobaczcie, tutaj mamy 25 Hz. I wychodzi nam krzywa liniowa, po prostu jest to przeskalowane w sposób liniowy. Gdy mówimy o prądzie, znowu skalujemy sobie to, czyli zaglądamy do instrukcji obsługi naszego przemiennika i patrzymy, jeżeli chcesz wyjście analogowe wysterować jako wskaz prądu, to maksymalna wartość 10 VDC będzie odpowiadała podwójnemu prądowi znamionowemu. Dlaczego? No bo za pomocą przemiennika chcemy podać też informacje o przeciążeniu, a mamy możliwości przeciążeniowe do prądu razy 2, dlatego te 10 VDC wskazuje w tym przypadku 10 VDC równa się 200% prądu znamionowego. 0 VDC równa się 0% prądu znamionowego. Czyli te dane odnoszą się do prądu znamionowego silnika, który wpisaliśmy w pamięć przemiennika. No i na przykład niech ten prąd wynosi 10 A, żeby nam się łatwo liczyło. Zatem dla sygnału 10 VDC otrzymamy 20 A, a dla 0 VDC otrzymamy 0 A. Dla 5 VDC otrzymamy 5 A, prawda? Przepraszam, 10 A. Czyli jeszcze raz, dla 10 VDC otrzymamy 200%, czyli 20 A, dla 5 VDC otrzymamy 10 A, dla 0 VDC 0 A. No i tak sobie skalujemy te wszystkie zmienne. Oczywiście musimy pamiętać o odpowiednim skalowaniu, dlatego zawsze korzystamy z instrukcji obsługi i patrzymy, jeżeli chcemy wyświetlić prąd, napięcie czy cokolwiek innego, to patrzymy, w jaki sposób jest to przeskalowane. Zatem tak działają wejścia analogowe. No i za pomocą wejść analogowych, czyli tej pętli 0,10 bądź 4,20 mA, najczęściej podajemy informacje do przemiennika mówiące o częstotliwości, czyli o prędkości. Czyli mówimy tak, jeżeli ja podaję Ci 0 VDC, to 0 Hz, jeżeli podam Ci 10 VDC na wejście analogowe, to obracaj wał silnika z pełną prędkością, na przykład 50 Hz. Więc w ten sposób działają wyjścia analogowe. Pozwalają nam podawać i otrzymywać informacje z przemiennika częstotliwości, pozwala nam sczytywać informacje z przemiennika na temat temperatury, ciśnienia, wilgotności itd. Natomiast dlaczego mamy rozróżnienie na tą pętlę napięciową i na pętlę prądową? Otóż te dwie pętle sterownicze regulacyjne 0,10 VDC i 4,20 mA mają swoje plusy i minusy. Czyli plusem tej pętli 0,10 VDC jest to, że jest ona bardzo tania i prosta, jeżeli chodzi o wykonanie. Natomiast minusem jest to, że jest bardzo wrażliwa na zakłócenia. Bardzo wrażliwa jest na zakłócenia. Natomiast pętla prądowa, jej minusem jest to, że jest bardziej skomplikowana, natomiast plusów jest co niemiara.
raz, że jest niewrażliwa na zakłócenia. 2, możemy znacznie dłuższe kable kłaść. No bo zobaczcie, jeżeli mamy 10 V, jak położymy kabel czy przewód 100-metrowy, to będziemy mieli ogromny spadek napięcia, prawda, na tych 100 metrach. No, na samym końcu tam będzie już zero nic tego napięcia. Dlatego mamy pętlę prądową i za pomocą tej pętli prądowej prąd nam nie ginie w tym kablu. Dlatego możemy na znacznie dłuższe odległości przesyłać te informacje prądowe. Więc mamy mniej wrażliwa na zakłócenia, czyli bardziej stabilna, mogę dłuższe kable kłaść. No i co najważniejsze, zobaczcie, jeżeli mamy 0 VDC i taką informację podajemy do falownika, bądź odczytujemy z falownika, to skąd my wiemy, że ktoś nam tego kabla nie przeciął? Również mamy 0 VDC, prawda? Czy ja odłączę te kable od przemiennika, czy je przetnę siekierą, to nadal mam 0 VDC, więc nie mamy kontroli nad zerem. W przypadku pętli prądowej moim zerem jest 4, czyli cały czas mam 4 mA. Ta pętla mi żyje, prawda? Prąd w niej jest. I jeżeli ja nie mam 4 mA, czyli wykrywam 0, to znaczy, że mi ktoś wyjął prąd z gniazdka albo fizycznie ten kabel mi uszkodził, czy wyjął właśnie z przemiennika częstotliwości. Więc jest znacznie bardziej niezawodna ta pętla prądowa, natomiast no, troszkę trudniej z nią się operuje. Ok? Wracamy do rodzaju naszych wejść, bo to nie wszystko, czyli mamy takie najbardziej standardowe i z tych wyjść najczęściej używamy, czyli cyfrowe, przekaźnikowe, analogowe, ale mamy jeszcze szereg wyjść, które nazywamy specjalnymi. Jakie to są wyjścia specjalne, na przykład bezpieczeństwa? Często oznaczane jako STO, nawet nie często, tylko zawsze. Safety Torque Off, czyli bezpieczne wyłączenie momentu. Te wejście jest redundantne, certyfikowane, czyli dostawca musiał zrobić pewien certyfikat i sprawdzić niezawodność tego wyjścia. I te wejścia bezpieczeństwa są określane wedle pewnego takiego współczynnika Safety Integrated Level, które numeruje się od 1 do 4, z czego 1 najbardziej zawodny, 4 najbardziej niezawodny. I takim standardem w przemiennikach częstotliwości jest przeważnie SIL 2, czasami 3. Najczęściej jest to SIL 2. Więc mamy wyjścia bezpieczeństwa, certyfikowane, specjalne. Mamy jeszcze szybkie, czyli zwykłe takie wejście cyfrowe zbudowane w oparciu o tranzystor. Jego stan możemy zmienić na przykład do 5 razy na sekundę. Gdy mówimy o szybkich wyjściach tranzystorowych, to możemy ich stan zmieniać do 100 000 razy na sekundę, czyli mamy 100 kHz, bądź więcej, bądź troszeczkę mniej. Natomiast to jest taki standard, wokół którego to oscyluje, czyli zwykłe wyjścia 5 razy na sekundę wyzwalamy, szybkie do 100 000 razy na sekundę. Do czego ich używamy? Na przykład do tego, aby podłączyć jakiś przepływomierz impulsowy, który mierzy przepływ nam w rurkach i podaje wartość tego przepływu za pomocą szybkich impulsów, które musimy w bardzo szybki sposób zliczać. No, między innymi po to mamy te szybkie wejścia, które często nazywamy właśnie licznikami, ze względu na charakter budowy tych wejść, właśnie, że mogą obrabiać bardzo szybkie impulsy na wejściu. Drugim zastosowaniem może być podłączenie encodera, czyli tego czujnika na wale silnika, który sprawdza nam, jak wygląda prędkość w danej chwili i położenie kątowe wału. I tam również mamy szybko zmieniające się impulsy, również możemy je podłączyć do tego szybkiego wejścia licznikowego. Wśród wejść specjalnych wymienić jeszcze możemy wejścia temperaturowe. Jak nazwa podpowiada, podłączamy czujniki temperatury, które działają w tym standardzie. I przypominam te czujniki temperatury, jak na przykład czujnik PTC, który mamy wbudowany w uzwojenia silnika.
działa na zasadzie takiej, że podaje nam informację związaną z rezystancją, prawda? Czyli mamy pewien sygnał, który jest rezystancyjny. No i mamy do tego specjalne wejście temperaturowe, na przykład PTC albo PT100, bądź inne, bo tych czujników temperatury jest naprawdę wiele. Wśród tych wyjść specjalnych możemy jeszcze wymienić wejścia PWM, czyli takie wejście, które rozpoznaje sygnał PWM, czyli gdy mówimy o sterowaniu szerokością impulsu. Tyle jeżeli chodzi o taki ogólny podział wejść, wyjść sterowniczych, czyli jeszcze raz, cyfrowe, które działają na zasadzie on, off, coś jest, czegoś nie ma, działam, nie działam, przekaźnikowe, które działają na podobnej zasadzie, ale są wolniejsze, a z drugiej strony pomagają nam przenosić wyższe prądy, czyli są po prostu bardziej solidne, tak możemy je nazwać. No i mamy wejścia, wyjścia analogowe, za pomocą których możemy podawać informacje ciągłe, mówiące o temperaturze, wilgotności, ciśnieniu itd., itd. No i mamy wejścia, wyjścia specjalne, czyli mówiliśmy na przykład bezpieczeństwa, gdzie to wejście jest certyfikowane przez danego dostawcę. Wejścia, wyjścia szybkie, które pomagają nam zliczać pewne rzeczy, bądź możemy do nich podłączyć, jak rozmawialiśmy, na przykład ten przepływomierz impulsowy. Mamy wejścia temperaturowe specjalne oraz PWM. Na sam koniec pragnę jeszcze Wam dopowiedzieć, że ta ilość wejść, wyjść sterowniczych w dużej mierze pokazuje nam, z jakiej klasy przemiennikiem mamy do czynienia. Co mam na myśli? Zobaczcie serię CS80. Tych wejść, wyjść mamy dosłownie kilka. Jest 5 wejść cyfrowych, bodajże jedno wyjście przekaźnikowe i podwójne wejście analogowe. Natomiast gdy spojrzymy już na przemiennik bardziej uposażony, czyli na przykład serię FRE 800, no to zobaczcie, tych wejść, wyjść jest znacznie więcej. Widzicie, tych zacisków jest znacznie więcej. Mamy tu jeden rząd, drugi, trzeci, czwarty, piąty. Tutaj mamy tylko jeden, w zasadzie 2 rzędy tych zacisków. Więc od razu po ilości wejść, wyjść możemy wysnuć wniosek, z jakiej klasy przemiennikiem mamy do czynienia. Czy jest to przemiennik do zastosowań właśnie prostych, pomimo tego, że możemy znakomitą większość tych aplikacji na rynku obsłużyć, ale jest to prosty przemiennik, bo ma tych wejść, wyjść po prostu niewiele. Natomiast za pomocą tego przemiennika możemy już tych sygnałów wejściowo-wyjściowych obsłużyć znacznie więcej i w znacznie liczniejszych standardach. Natomiast chciałem Wam dopowiedzieć taką rzecz, że jeżeli Wam zabraknie wejść, wyjść w przemienniku częstotliwości, to większość dostawców ma w swojej ofercie takie dodatkowe karty wejść, wyjść. Karty input, output. No i tutaj możecie sobie kupić dodatkowe wejścia cyfrowe, wyjścia przekaźnikowe, wejścia, wyjścia analogowe, bądź inne specjalne. Większość przemienników częstotliwości można rozbudować o dodatkowe karty. Przemiennika CS80 nie rozbudujemy o dodatkowe karty. Jest to prosty przemiennik do prostych zastosowań i konstruktor, projektant tego przemiennika częstotliwości, siedząc gdzieś tam w Japonii, doszedł do wniosku, że jeżeli tych wejść, wyjść będzie za dużo, no to wpłynie to na cenę tego przemiennika, a nie o to przecież chodzi, prawda? Bo jego przeznaczeniem są proste aplikacje. Natomiast projektując ten przemiennik częstotliwości, ten projektant wziął sobie za słowo honoru to, aby to był przemiennik aplikacyjny, czyli tych wejść, wyjść miał naprawdę sporo. Dodatkowo umieścił tutaj taki konektor, tutaj znajduje się ten konektor i możemy taką dodatkową kartę dołożyć sobie do tego przemiennika częstotliwości, czyli ten przemiennik już działa i można go rozbudować o dodatkowe karty opcyjne, w tym między innymi dodatkowe wejścia, wyjścia. Dobrze, słuchajcie, teraz przejdziemy do podłączeń, prawda? Czyli w jaki sposób to wszystko połączyć ze sobą.
No bo to też nie jest takie, słuchajcie, oczywiste. No i zaczniemy od tego, od wejść cyfrowych. Czyli namalujemy sobie tutaj taką prostą listwę wejść-wyjść i tutaj namachamy sobie STF, STR, RL, RM, RH, SD oraz PC, a tutaj sobie namalujemy takie dwie zworki NPN, PNP, bądź jak kto woli Sync i Source. Wspominałem Wam już wcześniej, że aby wyzwolić takie wejście cyfrowe, to powinniśmy podać na dane wejście potencjał 24V, czyli mamy ten standardowe napięcie sterownicze plus 24 VDC. I za pomocą tego potencjału wyzwalamy dane wejście cyfrowe. Zacznijmy od tego, że na rynku tych dostawców jest naprawdę wielu i nomenklatura nazewnictwa wejść-wyjść również jest bardzo różna. W przemiennikach Mitsubishi Electric dane wejście cyfrowe jest powiązane i nazwane z funkcją, którą pełni. My te wszystkie wyjścia cyfrowe możemy swobodnie programować, czyli wchodzimy sobie do pamięci naszego przemiennika częstotliwości, do grupy parametrów odpowiedzialnych za wejścia cyfrowe i programujemy sobie, że to wejście chciałbym, żeby działało jako stop, to wejście na przykład przyspiesz, zwolnij, wystartuj, zmień kierunek. Te wszystkie funkcje do tych wszystkich zacisków jesteśmy w stanie sami sobie przydzielić. Natomiast domyślnie, co mam na myśli? Fabrycznie, czyli kupiliśmy przemiennik, wyjęliśmy go z pudełka i tam już jakieś funkcje przez fabrykę, przez dostawcę, przez producenta zostały nam przydzielone. I te funkcje zostały nazwane. Bardzo podobnie jak terminale. Zobaczcie, zacisk STF to jest start forward, czyli do przodu, w prawo. STR to jest start reverse, czyli do tyłu, zmieniamy kierunek. RL, RM i RH są to prędkości stałe. Prędkości stałe. I mamy tak, low, medium i high. Czyli podając na to wejście cyfrowe sygnał, przemiennik wchodzi na bieg pracy low, czyli niski i domyślnie jest tutaj 10 Hz fabrycznie. Gdy podamy sygnał na RM, to mamy prędkość medium i ona fabrycznie wynosi 30 Hz. Gdy podamy sygnał na RH, to mamy high, prędkość wysoką, która domyślnie jest ustawiona na 50 Hz. Ale my jako użytkownik możemy zarówno zmienić funkcję tych zacisków, czyli na przykład ten R low może pracować jako STF, chociaż nazywa się R low. Staram Wam się wytłumaczyć, że zaciski mamy ponazywane STF, STR, RL, RM, RH i tak dalej. I domyślnie te zaciski pełnią taką funkcję, jaką mają nazwę. STF start do przodu, zmiana kierunku, prędkość niska, średnia, wysoka, ale my jako użytkownik możemy sobie to wszystko dosłownie pozmieniać. No i w jaki sposób my możemy wyzwolić to wejście cyfrowe? Możemy je wyzwolić na kilka sposobów. Czyli zawsze na przemienniku mamy zaciski wspólne. Czyli tutaj w przypadku Mitsubishi jest to zacisk SD, jest to zacisk wspólny. Podobnie jest z zaciskiem PC. Jest to zacisk zasilania oraz wspólny. I wszystko zależy od tego, w jakim standardzie pracujemy. Czy w standardzie NPN, czyli Sync, czy w standardzie PNP, czyli Source. Sync to jest to samo co NPN, Source to samo co PNP. No i na froncie przemiennika częstotliwości, to zaraz sobie zobaczymy dokładnie, zawsze mamy taką zworkę umiejscowioną. Czyli może ona być w pozycji NPN albo w pozycji PNP. My jako użytkownik fizycznie ją możemy wyjąć i przełożyć
albo ta zworka może być również w postaci takiego przełączniczka, że mamy przełącznik u góry albo na dole i my go przełączamy góra-dół albo za pomocą zworki. Różnie to jest skonstruowane. I zaraz Wam to pokażę na bazie właśnie FRE i CS, gdzie w CS-ie będziemy mieli zworkę, a w FRE będzie ten przełącznik. Natomiast do czego zmierzam? Jeżeli macie zworkę ustawioną w pozycji sync, to znaczy, że sterujecie przemiennikiem bez potencjału, czyli możecie wziąć jakikolwiek przycisk, jakikolwiek przełącznik, który ma zestyk otwarty i połączyć go pomiędzy zaciskiem wspólnym a danym wejściem cyfrowym. Czyli jeżeli jesteśmy w standardzie NPN, naszym zaciskiem wspólnym jest zacisk SD. Ja go tutaj pokoloruję na zielono. To jest nasz zacisk wspólny. Tak naprawdę ten zacisk SD podaje nam plus 24 VDC, które są wytworzone w środku falownika. Czyli ten SD, jak położymy sobie zworkę NPN, to robimy połączenie między SD, takie wewnętrzne w falowniku i łączymy ten zacisk SD do plus 24 VDC. I teraz wystarczy, że podłączymy nasz przycisk bezpotencjałowy, czyli mamy tylko zestyk. Wciskamy przycisk, zamykamy obwód. Wyciskamy przycisk, otwieramy obwód. No i zobaczcie, włączając przycisk, zamykamy ten obwód tutaj i 24 V wyprodukowane w środku falownika przechodzi przez zacisk SD i co? Trafia tu. I my mamy wyzwolone wejście STF. Przemiennik zaczyna nam kręcić silnikiem w prawą stronę. OK? Podobnie jest z pozostałymi funkcjami, czyli drugi przycisk możemy sobie podłączyć pod zmianę kierunku, prawda? Trzeci przycisk pod prędkość na przykład niską, średnią czy wysoką. No i teraz po prostu zamykamy obwód. Mówimy o sterowaniu bezpotencjałowym, czyli mamy zwykły przycisk bez żadnego potencjału, mamy zestyk otwarty, czy jakiś tam przełącznik. Więc w ten sposób sobie podłączamy. W ten sposób zaciskiem wspólnym jest SD i podajemy na dane wejście cyfrowe. Gdy zmienimy położenie tej zworki z sync na source bądź z NPN na PNP, czyli zworkę teraz robimy sobie tu, to naszym zaciskiem wspólnym jest zacisk PC. I pomiędzy PC a danym wejściem robimy nasz przycisk. I plus 24 VDC idzie z zacisku PC. Czyli jeszcze raz, tryb NPN zaciskiem wspólnym jest SD, tryb PNP zaciskiem wspólnym jest PC. Natomiast jeżeli operujecie na przykład ze sterownikiem PLC, czyli swobodnie programowalnym takim komputerkiem przemysłowym, który ma sterować naszym przemiennikiem częstotliwości, to wyjścia cyfrowe tego sterownika PLC najczęściej w Europie są sterowane właśnie standardem PNP i te wyjścia ze sterownika PLC podają 24 V, czyli ja podaję z zewnątrz do falownika 24, nie wytwarzam w środku w falowniku, tylko podaję z zewnątrz. No i zobaczcie, wtedy łączymy sobie zworkę w pozycji PNP, prawda? I do zacisku SD podajemy masę z PLC, a plusem, czyli plus 24 VDC z PLC, podajemy na dane wejście cyfrowe. Czyli mamy nasz sterownik PLC, ma jakąś tam masę, nazwijmy sobie ją CM i ma wyjście, na przykład nazwijmy je X1, prawda? Więc masę łączymy z zaciskiem wspólnym, a plus podajemy na wejście cyfrowe tutaj. Jest to ogólnoświatowy standard. Dlaczego mamy rozróżnienie na NPN, PNP?
Z jednej strony jest to bardzo wygodne, gdy chcemy podłączyć sam przycisk i nie mamy sterownika PLC, nie mamy potencjału 24 VDC, mamy tylko zestyk w postaci przekaźnika jakiegoś przycisku, przełącznika. Wtedy wybieramy tryb NPN i najłatwiej jest nam sterować, prawda, bo nie potrzebujemy tego potencjału. Natomiast gdybyśmy potrzebowali obrobić sygnał zewnętrzny plus 24 VDC na przykład z poziomu sterownika PLC, no to zmieniamy zworkę na położenie PNP, masę łączymy do zacisku wspólnego, a plus podajemy na dane wejście cyfrowe. W ten sposób wyzwalamy wejścia cyfrowe w naszych przemiennikach częstotliwości. Czyli zawsze wybieramy sobie standard PNP, NPN, Sync Source i następnie określamy, który zacisk mamy wspólny w danym standardzie. No i po prostu zwieramy do danego wejścia cyfrowego. Przerobimy sobie teraz wyjścia cyfrowe. Mamy wyjścia cyfrowe i znowu rysujemy sobie pewną listwę i przerobimy na początek przekaźnik. Czyli mamy przekaźnik, który opisany jest jako ABC. No i w środku w strukturach przemiennika częstotliwości wygląda to tak, że zacisk C jest wspólny i pomiędzy C i B mamy normalnie zamknięty zestyk, a pomiędzy C i A mamy normalnie otwarty. Czyli gdy ten przekaźnik podaje nam sygnał, to zamyka się pomiędzy A i C, a otwiera się pomiędzy B i C. Czyli mówimy o zestyku przełącznym. Czyli ten przekaźnik wyjściowy pełni dwie funkcje. Ma normalnie otwarty zestyk i normalnie zamknięty i one się przełączają między sobą. Czyli możemy sobie podłączyć pod to wyjście. Możemy wybrać sobie właśnie ten sygnał normalnie zamknięty bądź sygnał normalnie otwarty. No i teraz w jaki sposób podłączyć tam lampkę? Więc pierwsza rzecz, wyjścia nie są potencjałowe, one nie są zasilone. Gdy podłączymy pod ten wyjście przekaźnikowe sobie multimetr i ustawimy go sobie na przejście, na tak zwanego pikacza, prawda? Czyli zaczyna nam pikać wtedy, gdy jest przejście w obwodzie, gdy wykryje zwarcie, ok? No to gdy połączymy się pomiędzy A i C, w momencie wysterowania przekaźnika zacznie on pikać. Zamknie nam obwód pomiędzy A i C, ale otworzy pomiędzy B i C. Ok? Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, nie mamy tu potencjału. One po prostu zmieniają, otwierają bądź zamykają nam obwód. Jeżeli chcemy pracować z potencjałem, to musimy go podać na zacisk wspólny z zewnątrz. Czyli do wyboru mamy dwie opcje. Możemy sobie wziąć potencjał z zacisku PC, czyli na falowniku przeważnie mamy zacisk PC i to jest plus 24 VDC, ale uwaga, znowu, obciążalność prądowa jest bardzo mała, bo prawdopodobnie 50 bądź 100 mA, czyli 0,1 A. Natomiast jest to wystarczające, żeby pracować sobie z przekaźnikiem wyjściowym, żeby go zasilić. Więc podajemy potencjał z zacisku PC, podajemy plus 24 VDC na nasz przekaźnik i on teraz już ten potencjał będzie nam podawał. Czyli chcemy podłączyć sobie lampeczkę, prawda? Która będzie nam sygnalizowała pracę. Więc podłączamy sobie tą lampkę do zacisku A z jednej strony, a z drugiej strony wchodzimy na zacisk masy, czyli zacisk SD w przemienniku częstotliwości. Podłączamy sobie lampeczkę do wyjścia A, normalnie otwartego, które się zamyka po zadziałaniu. Z drugiej strony wchodzimy na zacisk masy, a na zacisk C podajemy potencjał. No i wtedy, jeżeli mamy tą lampkę na plus 24 VDC i wysterujemy ten przekaźnik, czyli wejdziemy w pamięć przemiennika i mu powiemy: słuchaj, przekaźniczku, pokazuj mi, że falownik działa, czyli za każdym razem, gdy naciśniemy start i zaczniemy kręcić sobie silnikiem elektrycznym, to ten przekaźnik zamknie mi obwód, lampka się zapali na zielono, prawda? To sobie narysujemy takie strzałeczki, że ona się pali.
Natomiast no, podłączyć ją musimy właśnie wedle tego schematu. Za chwilę fizycznie będziemy te wszystkie lampki sobie podłączać. Podobnie jest z wyjściem otwarty kolektor, czyli mamy również wyjście otwarty kolektor, gdzie SE to jest masa wyjściowa i na przykład mamy funkcję run, czyli mamy zacisk run, który sygnalizuje nam pracę przemiennika częstotliwości. Po prostu domyślnie ten zacisk tak działa, taką funkcję ma przydzieloną przez producenta fabrycznie. Możemy ją zmienić, ale fabrycznie ona tak działa. Czyli mamy tranzystor teraz, prawda? Czyli tutaj już nie mamy normalnie otwarty, normalnie zamknięty w postaci przekaźnika, tylko mamy tranzystor. No i podłączamy tą lampkę bardzo podobnie, czyli na zacisk wspólny SE, masę tego wyjścia, podajemy potencjał 24 VDC, na przykład z zacisku PC albo zasilacza, a lampeczkę podłączamy pod RAN i pod masę, pod nasz zacisk SD. Pokażę Wam teraz, w jaki sposób podłączyć sobie potencjometr bądź sygnał 0,10 420 do przemiennika częstotliwości. W Mitsubishi Electric mamy takie 4 zawsze zaciski. Numer 10, 2, 5 i 4. Jest to listwa wejść analogowych. Jest to listwa wejść analogowych, czyli mamy zawsze takie 4 zaciski opisane 10, 2, 5, 4, zawsze. No i teraz ten zacisk 10 to jest zasilanie plus 5 VDC, 2 to jest wejście 0,10 VDC, 5 to jest masa analogowa. Uwaga, analogowa to jest zupełnie inna masa niż zacisk SD. SD to jest masa cyfrowa. Czyli widzicie, jest rozróżnienie masa analogowa i masa cyfrowa. Musimy o tym pamiętać. Mamy dwie różne masy, ok? No i mamy zacisk 4, to jest wejście 4,20 mA. No i w jaki sposób podłączamy te sygnały analogowe? Mówimy teraz o wejściu analogowym, czyli możemy sobie przerobić pierwszy scenariusz, potencjometr. Mamy zwykły potencjometr i podłączamy go zasilanie, wejście i masa. Mamy nasz obrotowy potencjometr, prawda, którym sobie obracamy, no i zasilamy go z zacisku 10, wchodzimy środkowym kabelkiem na 0,10 VDC, czyli zacisk 2 i końcowy kabelek łączymy do zacisku masy. W ten sposób podłączamy potencjometr. Mamy również potencjometry prądowe, czyli mamy potencjometr dwuprzewodowy. Ten 0,10 VDC jest trójprzewodowy. Natomiast mamy drugi potencjometr prądowy, dwuprzewodowy. No i wtedy podłączamy ten potencjometr prądowy, zasilamy go plus 24 VDC z zacisku PC i wchodzimy plusem 4,20 mA na wejście numer 4. I tutaj mamy ten potencjometr dwuprzewodowy, czyli prądowy. Czyli potencjometry prądowe dwuprzewodowe zasilamy z zacisku PC i wchodzimy na zacisk numer 4. Potencjometry napięciowe 0,10 VDC trójprzewodowe zasilamy z zacisku 10, środkiem wchodzimy na dwójkę i łączymy końcowym kabelkiem do piątki, czyli zacisku masy analogowej. Przerobimy teraz trzeci scenariusz. Czyli chcemy podać sobie ze sterownika PLC sygnał 0,10 VDC i mamy plus i minus z tego sterownika. Więc plusem wchodzimy sobie na dwójeczkę, a minusem wchodzimy sobie na masę analogową, czyli piątkę. I tutaj podajemy 0,10 VDC. Gdybyśmy mieli ten sygnał prądowy 4,20 mA, no to co? Zmieni nam się tylko podanie plusa, czyli masę łączymy do masy, a plusem wchodzimy na zacisk 4. Czyli ten zacisk, który obrabia ten sygnał 4,20
mA. W taki sposób łączymy wejścia, wyjścia analogowe. Mamy do wyboru tryb napięciowy trójprzewodowy, gdy mówimy o potencjometrze napięciowym, bądź tryb dwuprzewodowy, gdy mówimy o potencjometrze prądowym. Ok, więc w taki troszkę teoretyczny sposób wyjaśniliśmy sobie, czym są wejścia, wyjścia, zarówno siłowe, jak i sterownicze, i narysowaliśmy sobie kilka schematów podłączeń. Jak wyzwolić wejście cyfrowe w standardzie NP, i w jaki sposób podawać informację analogową na różne sposoby. Czyli mówiliśmy o tych dwóch pętlach 0,10 VDC oraz 4,20 mA. Czas teraz przekuć to wszystko w rzeczywistość, czyli weźmiemy sobie te dwa przemienniki częstotliwości i zrobimy sobie zbliżenie na te wszystkie zaciski i pokażemy, gdzie te zaciski są i jaką pełnią funkcję, a na samym końcu zaczniemy sobie to wszystko kablować. Ok, zaczynamy od serii CS80. Dokładnie mamy przed sobą model CS82S 02560. Jest to przemiennik częstotliwości zasilany jedną fazą 230 VAC, który na wyjściu podaje 3 fazy 230 VAC oraz prąd 2,5 A. Jest to przemiennik o mocy 400 W, czyli 0,4 kW, zasilany jedną fazą. Podnosimy dekielek, unosimy naszą klapkę, pod którą widzicie zaciski sterownicze, natomiast zaciski siłowe zorientowane są na samym dole. Odkręcamy śrubkę i wyjmujemy grzebień kablowy. Zaciski siłowe mamy zorientowane na samym dole, czyli widzimy tutaj jeden rząd zacisków siłowych i u góry dwa dodatkowe. Producent fabrycznie umieścił nam nawet nalepkę, która podpowiada nam, pod które zaciski możemy podpiąć silnik elektryczny. Zdejmiemy sobie tą nalepkę. Jak wspominałem wcześniej, na samym dole mamy zaciski siłowe, czyli skupiamy się teraz na tych zaciskach zorientowanych tutaj oraz tutaj. No i co nam się rzuca na pierwszy rzut oka? Widzimy, że mamy wyjęty jeden zacisk. Tu jest po prostu dziura. Nie mamy tego zacisku. Ten zacisk obecny jest w wersji trójfazowej i służy do podłączenia naszego zasilania. Czyli podłączamy się tutaj 3 fazami w wykonaniu trójfazowym, w wykonaniu jednofazowym podłączamy się fazą oraz przewodem neutralnym. Gdy przyjrzycie się, zobaczycie, że producent robi takie wytłoczenia na tych plastikach. Na tym plastiku zauważycie takie wytłoczenia i są to nazwy naszych zacisków. No i od lewej mamy R łamane na L1, S łamane na L2 oraz T łamane na L3. Te 3 zaciski, dokładnie precyzując 2 w wersji jednofazowej, służą do podłączenia zasilania. Zatem chcąc zasilić ten przemiennik częstotliwości, podłączamy fazę i N-kę pod te 2 zaciski. I polaryzacja nie ma najmniejszego znaczenia. To znaczy możemy podłączyć najpierw N-kę, później fazę, albo najpierw fazę, a później przewód neutralny N. Czyli pod zaciski R oraz S podłączamy zasilanie jednofazowe. W wersji trójfazowej zasilanej napięciem 3x400 VAC będziemy posiadali ten zacisk T obecny. No i wtedy, gdy mówimy o wersji trójfazowej, podłączamy 3 fazy zasilania pod te 3 zaciski. Czyli podłączamy L1, L2 i L3 do zacisków RST. Przewód ochronny PE podłączamy na samym dole i taka podpowiedź, uwaga z mojej strony, zaczynamy kablowanie przemiennika. Gdy mówimy o zaciskach siłowych, właśnie zaczynamy od podłączenia przewodów PE, ponieważ zaciski zorientowane są na samym dole i gdy podłączymy najpierw 3 fazy, to będziemy mieli utrudniony dostęp do zacisków ochronnych PE. Zatem raz jeszcze. Przy zasilaniu jednofazowym podłączamy fazę i N-kę pod zaciski R oraz S i nie ma znaczenia polaryzacja. W wykonaniu
trójfazowym 3x400 VAC podłączamy 3 fazy zasilania pod zaciski R, S oraz T. Jak się zapewne domyślacie, pod zaciski UVW, czyli tam, gdzie mieliśmy tą nalepioną nalepkę motor, czyli fabrycznie tutaj mamy naszą nalepkę motor, no, producent podpowiada nam, gdzie powinniśmy podpiąć nasz silnik elektryczny. Czyli tymi 3 zaciskami tutaj, w wersji jednofazowej 2, w wersji trójfazowej podajemy energię do naszego przemiennika, a te 3 zaciski oznaczone jako U, V oraz W podłączamy nasz silnik elektryczny. No i znowu zaczynamy od podłączenia przewodu ochronnego na samym dole oraz 3 fazy naszego silnika podłączamy pod te 3 zaciski. Przewód silnikowy powinniśmy używać ekranowany. To znaczy widzicie tutaj taki dodatkowy oplot, który służy jako ekran tego przewodu i chroni nasze środowisko przed wydobywaniem się fal elektromagnetycznych płynących od żył roboczych tego przewodu. Czyli największe zakłócenia, jakie generuje przemiennik częstotliwości, to są te 3 zaciski, pod które podłączamy nasz silnik elektryczny. Pamiętacie z lekcji o budowie przemiennika częstotliwości? Ta fala wyjściowa to jest tak naprawdę przebieg prostokątny z naniesioną taką dużą sieczką płynącą od przełączania się tranzystorów. No i te przełączanie się tranzystorów, ta cała ta sieczka przenosi się za pomocą kabla silnikowego, no i musimy użyć ten kabel najlepiej ekranowany. Zatem, kochani, podsumowując, zasilanie jednofazowe, polaryzacja nie ma znaczenia. W wersji trójfazowej podłączamy 3 fazy zasilania. Silnik zawsze podłączamy pod zaciski U, V i W. Natomiast u góry mamy takie 2 dodatkowe zaciski. Ten zacisk nazywa się N-, ten zacisk nazywa się P+. I pod tymi 2 zaciskami mamy dostęp do szyny DC naszego przemiennika częstotliwości. Czyli w przemienniku CS80 nie mamy wbudowanego modułu hamowania. Nie możemy sobie zatem tutaj podłączyć rezystora hamowania. A mam dla Was przygotowany taki malutki rezystor hamowania. Zobaczcie, mamy tutaj taki malutki rezystor hamowania z 2 kabelkami. No i teraz pod te 2 zaciski nie możemy podłączyć się rezystorem hamowania, ponieważ nie mamy wbudowanego modułu hamowania. Te zaciski służą do podłączenia zewnętrznego modułu hamowania i alternatywnie możemy fizycznie sprawdzić wysokość napięcia DC właśnie pod tymi zaciskami. Czyli możemy sobie sprawdzić, jak wielkie jest to napięcie DC po wyprostowaniu. No to co? Podamy sobie zasilanie na te 2 zaciski, czyli podłączamy fazę i N-kę. OK, mamy podane zasilanie. Widzimy, panelik nam się zaświecił, widzimy jakieś cyferki, no i możemy sobie sprawdzić wysokość tego napięcia DC na tych 2 zaciskach P+ oraz N-. Bierzemy najzwyklejszy multimetr, ustawiamy go na napięcie DC. No i sprawdzamy wysokość tego napięcia. Jak widzicie, wynosi ono 299 prawie VDC. P+ oraz N-. OK, zdejmujemy zasilanie z naszego przemiennika częstotliwości. Odłączamy kable zasilające. I dla kontrastu weźmiemy sobie serię FRE 800. OK, widzimy teraz przed sobą przemiennik FRE 800. Jest to dokładnie model FRE 820S 0030460. Jest to zasilany jedną fazą przemiennik częstotliwości, który generuje 3 ampery na wyjściu. Czyli mamy 3-amperowy przemiennik częstotliwości z zasilaniem jednofazowym 230 VAC, który podaje nam na silnik 3 fazy po 230 VAC.
Zaczynamy od odkręcenia przedniej klapki. Pod klapką widzimy zaciski sterownicze oraz na dole widzimy grzebień kablowy. By go zdjąć, łapiemy za klapkę i ciągniemy do siebie. Podobnie jak w serii CS80, zaciski siłowe widzimy zlokalizowane na samym dole. Widzimy tych zacisków znacznie więcej niż przy serii CS82S. Zestawimy sobie te dwa przemienniki ze sobą. No i zobaczcie, mamy o dwa zaciski siłowe więcej. Czyli w serii CS80 mieliśmy zaciski zasilania. Podobnie to wygląda w serii FRE800, czyli mamy znowu dwa zaciski odpowiedzialne za zasilanie. Trzeci zacisk T jest wyjęty, ponieważ jest to przemiennik zasilany jedną fazą. No i mamy 3 fazy UVW, gdzie podłączamy nasz silnik elektryczny. Natomiast zmianę widzimy u góry. U góry w serii CS80 mieliśmy tylko 2 dodatkowe zaciski, które, przypominam, są to odczepy szyny DC, gdzie możemy sprawdzić sobie wysokość tego napięcia DC, bądź podłączyć zewnętrzny moduł hamowania. W serii FRE800 tych zacisków mamy o 2 więcej na szynie DC. No i teraz w czym tkwi różnica? Jak już mówiłem wcześniej, kablowanie, czyli podawanie zasilania, odbywa się w sposób identyczny jak w serii CS80. Czyli akurat w tym przypadku, gdy mówimy o zasilaniu jednofazowym tego przemiennika częstotliwości, to podajemy fazę i N-kę na te 2 zaciski. Gdybyśmy mieli wersję trójfazową 3x400 VAC, no to oczywiście podajemy 3 fazy 400 VAC pod te 3 zaciski. Zacisk T będzie obecny w wersji trójfazowej. No i podobnie jak to było wcześniej, pod zaciski UVW, tutaj również znajdziemy nalepkę po fabrycznym rozpakowaniu przemiennika częstotliwości z oznaczeniem silnika, podłączamy 3 fazy naszego silnika. Pamiętamy oczywiście o zaciskach ochronnych PE, wejściowy i wyjściowy. Czyli raz jeszcze, zasilanie, podobnie jak w CS-ie, oraz wyjście na silnik. Natomiast zmiany widzimy u góry. No i ta zmiana dotyczy tego, iż przemiennik CS80 nie ma wbudowanego modułu hamowania. Ten moduł jest obecny w przemienniku FRE800. No i znowu widzimy wytłoczenia na plastikach, czyli producent nam podpowiada i umieszcza nazwę zacisku na tych plasticzkach. No i jak te zaciski się nazywają? Od lewej strony mamy N-, P1, P+ oraz PR. No i teraz pod zaciski P+ oraz PR podłączamy zewnętrzny rezystor hamowania. Moduł hamowania, czyli ten tranzystor hamowania, mamy wbudowany w obwody przemiennika częstotliwości, zatem ten zewnętrzny rezystor hamowania po prostu podłączamy 2 kabelkami pod te 2 zaciski. I polaryzacja również nie ma najmniejszego znaczenia. Jeżeli się dokładnie przyjrzycie, to zobaczycie, że pomiędzy zaciskami P1 oraz P+, czyli tutaj, mamy założoną taką metalową zworkę. Fizycznie jest to metalowa zworka. Ta zworka służy do podłączenia zewnętrznego dławika DC, czyli możemy sobie odkręcić tą zworkę z tego i z tego zacisku i możemy ją sobie fizycznie wyjąć i wtedy w to miejsce podłączamy zewnętrzny dławik DC. Jeżeli tego dławika DC nie podłączacie, to zostawiamy tą zworkę na swoim miejscu. W innym wypadku przemiennik nie będzie nam działał. Czyli jeżeli chcemy podłączyć dławik DC, zdejmujemy zworkę z zacisków P1 oraz P+ i podłączamy tam dławik DC. Rezystor hamowania podłączamy pod zaciski P+ oraz PR, czyli pod te 2 zaciski. Dławik DC możemy podłączyć sobie pod zaciski P1 oraz P+, uprzednio demontując tą metalową zworkę. Natomiast pod zaciskiem N- oraz P+, możemy sprawdzić wysokość naszego napięcia DC. Zatem zasilamy
nasz przemiennik częstotliwości, podłączamy mu fazę i N-kę na zasilaniu. Jak widzimy, przemiennik nam się zaświecił. No i pod zaciski P+ oraz N- możemy sprawdzić wysokość napięcia DC. Jak widzicie, wynosi ono dokładnie tyle samo, co przy CS80, czyli niespełna 299 VDC. Przejdziemy teraz do zacisków sterowniczych. Unosimy przednią klapkę, pod którą znajdziemy wszystkie zaciski sterownicze w przemienniku CS80. Od czego zaczynamy? No, zaczynamy od obecności zworki, za pomocą której wybieramy sobie standard napięcia wejściowego, z którym będziemy obcować, gdy będziemy chcieli wyzwalać poszczególne wejścia cyfrowe. Pamiętacie z poprzedniej lekcji, gdy mówiliśmy sobie o sterowaniu Sync, Source, NPN i PNP. Za pomocą właśnie tej zworki określamy ten standard. No i jest ona fabrycznie ulokowana w pozycji Source. Możemy ją sobie wyjąć i zmienić w pozycji Sync bądź odwrotnie. Więc mamy pierwszą taką zworkę, za pomocą której wybieramy sobie standard sterowania. Z lewej strony widzimy tutaj taki deep switch, który z lewej strony ma określenie V, a z prawej strony ma określenie I. Czyli mamy jakby napięcie i prąd. I to jest taki deep switch, którego przełączamy sobie w lewą bądź w prawą stronę. Za pomocą tego deep switcha określamy standard wejścia analogowego. Czyli jeżeli jest przełączony w lewą stronę na V, na U, to mówimy, że mamy standard 0,10 VDC, a gdy przełączymy go sobie w prawą stronę, to będziemy operować ze standardem prądowym 4,20 mA. Zatem pierwsza zworka służy od wyboru standardu pracy wejść cyfrowych Sync Source, NPN, PNP, a za pomocą drugiego deep switcha ustawiamy sobie standard wejścia analogowego 0,10 bądź 4,20 mA. No i opiszemy sobie teraz, omówimy sobie te wszystkie zaciski sterownicze. Zaczniemy od lewej strony. Tutaj znajduje się złącze PU, czyli złącze RJ45, które ma dwojaką funkcję. Przede wszystkim możemy sobie za pomocą tego złącza ustanowić komunikację RS485, czyli przemiennik jest wyposażony w port komunikacyjny RS485 i ten port został zbudowany w oparciu o złącze RJ45 i to złącze nazywamy złączem PU. Zatem mogę sobie zakupić taki dedykowany kabelek, za pomocą którego łączyć się będę z moim przemiennikiem częstotliwości i komunikować się będę za pomocą magistrali RS485. Alternatywnie możemy sobie za pomocą tego złącza PU podłączyć zewnętrzny panel sterowniczy. Czyli za pomocą złącza PU możecie podłączyć zewnętrzny panel sterowniczy LCD, na przykład FRLU08. Zatem mamy złącze RJ45, które może służyć jako port komunikacyjny RS485 i komunikacji Modbus RTU, albo możemy podłączyć sobie zewnętrzny panel sterowniczy. No i po kolei, do czego służą te wszystkie zaciski wejściowo-wyjściowe? Po lewej stronie zaciski oznaczone jako ABC jest to nasz przekaźnik wyjściowy, który fabrycznie jest sparametryzowany na funkcję błędu. Czyli za każdym razem, gdy mamy jakąkolwiek awarię naszego przemiennika częstotliwości, ten przekaźnik się przełączy. Fizycznie widzicie go tutaj. Tu jest taka kosteczka, to jest fizyczny nasz przekaźnik elektromagnetyczny wyjściowy. No i za pomocą tego przekaźnika możemy podać takie informacje jak, że falownik jest w błędzie, w awarii, bądź pracuje z silnikiem, bądź jest gotowy do pracy, bądź doszedł już do częstotliwości zadanej itd. My jako użytkownik przypisujemy funkcję działania tego przekaźnika wyjściowego. Jak już wspominałem, fabrycznie wskazuje on błąd.
Następnie z prawej strony widzimy RL, RM, RH, STF i STR. Jest to 5 zacisków wejściowych, 5 wejść cyfrowych. No i teraz zobaczcie, ta nazwa tego zacisku odpowiada funkcji, jaka jest domyślnie do tego zacisku przypisana. Czyli STR mamy start reverse, start w lewą stronę. STF start forward, start w prawą stronę. RH jest to prędkość high, wysoka 50 Hz. RM jest to prędkość średnia, medium 30 Hz. RL jest to prędkość niska, low 10 Hz. Czyli pod tymi trzema zaciskami fabrycznie mamy ustawione 3 biegi pracy: 50 Hz, 30 i 10 Hz. Dodatkowo mamy zaciski wspólne. Zacisk masy SD oraz zacisk PC. Pod zaciskiem PC mamy plus 24 V i możemy to traktować jako napięcie zewnętrzne, natomiast pod zaciskiem SD mamy zacisk wspólnej masy. W lewym górnym rogu widzimy 4 dodatkowe zaciski. Są to zaciski wejść analogowych, czyli pod zaciskiem 10 mamy zasilanie plus 5 VDC dla zewnętrznego potencjometru. Terminal numer 2 jest to fabrycznie wejście 0,10 VDC. Pod zaciskiem 5 mamy masę analogową i uwaga, ta masa analogowa jest izolowana od masy cyfrowej SD. Czyli jeżeli współpracujecie z jakimkolwiek innym urządzeniem, gdzie mamy wspólną masę analogową i cyfrową, my również te masy będziemy musieli sobie wyrównać w naszym przemienniku, czyli będziemy musieli zrobić zworkę pomiędzy zaciskiem 5 a SD, żeby te wszystkie masy cyfrowe i analogowe wyrównać. Pod zaciskiem numer 4 mamy drugie wejście analogowe prądowe 420 mA. No i teraz za pomocą tego przełączniczka oznaczonego jako SW7 wybieramy sobie standard pod tym zaciskiem. Czyli pod tym zaciskiem zawsze mamy 0,10 VDC, natomiast pod tym zaciskiem możemy mieć 0,10 VDC, jeżeli ten przełącznik jest w lewą stronę przełączony, bądź 420 mA, jeżeli przełączymy go w prawą stronę. Zatem zacisk drugi jest 0,10 VDC, a zacisk numer 4 może być 4,20 bądź 0,10 VDC. Zależy to od nas, od naszych potrzeb i wybieramy ten standard za pomocą tego przełączniczka SW7. No to co? Przechodzimy do serii FRE 800. I znowu, na początku, aby pokazać Wam różnicę pomiędzy tym właśnie prostym przemiennikiem skierowanym do prostych aplikacji, a przemiennikiem FRE 800, który posiada możliwości flagowca, ale zamknięty jest w kompaktowej obudowie, położymy sobie obok siebie te dwa przemienniki częstotliwości. I tak jak porównywaliśmy sobie zaciski siłowe, to zobaczcie, jaką dysproporcję mamy w zaciskach sterowniczych. Ten przemiennik skierowany jest do szerszej ilości aplikacji, ten do węższej ilości aplikacji. No i widzimy to chociażby po ilości fizycznych wejść-wyjść, prawda? No i w CS-ie już sobie je omówiliśmy, no ale zobaczcie na ilość zacisków, czyli tutaj mieliśmy jeden rząd zacisków i tutaj taką dorobioną kosteczkę. Tutaj mamy jeden, drugi, trzeci, czwarty, 5 w zasadzie takich rzędów zacisków. No i widzimy fizycznie, że tych zacisków w serii FRE 800 mamy po prostu znacznie więcej tych aplikacji możemy zbudować w oparciu o ten przemiennik częstotliwości. Odstawimy sobie serię CS80 i skupimy się na serii FRE 800. Czyli chciałbym, podobnie jak w serii CS80, żebyśmy sobie te wszystkie zaciski teraz sterownicze omówili. No i zaczynamy od tego, że w serii CS80 mieliśmy taką zworkę, za pomocą której określaliśmy sobie standard wejść NPN, PNP, Sync Source. W serii FRE 800 mamy przełącznik. Czyli zobaczcie, pierwsza różnica polega na tym, że tu mamy przełącznik. Na dole mamy Source, czyli PNP, u góry mamy Sync, czyli NPN. Dodatkowo z prawej strony mamy takie dwa mikroprzełączniczki, opisane jako 2 i 4. No i podobnie jak to było w serii CS80, te przełączniczki odnoszą się do wejść analogowych. Z tą różnicą,
że w serii CS80 mieliśmy jeden przełącznik, czyli jedno wejście analogowe mogliśmy sobie wybrać jako 0,10,4,20. W serii FRE 800 mamy te dwa przełączniczki już i one odnoszą się do obu wejść analogowych. Czyli mamy te wejścia analogowe zorientowane tutaj. Jak widzicie, nomenklatura nazewnictwa tych wszystkich zacisków sterowniczych i siłowych jest utrzymana, czyli w każdej serii przemiennika częstotliwości będziemy mieli te same dosłownie nazwy. No i tak jak mieliśmy to w CS-ie, pod zaciskiem 10 mamy zasilanie plus 5 VDC dla zewnętrznego potencjometru, pod zaciskiem numer 2 fabrycznie mamy wejście analogowe 0,10 VDC, ale uwaga, tym przełączniczkiem określamy sobie, czy ma być 0,10 czy 4,20. Następnie mamy masę analogową pod zaciskiem numer 5 i pod zaciskiem numer 4 mamy drugie wejście analogowe, które fabrycznie jest ustawione jako pętla prądowa 4,20 mA. I znowu, pod zaciskiem numer 4 jest on sprzętowo połączony z tym przełączniczkiem i za pomocą tego przełączniczka wybieramy sobie, czy chcemy mieć pod zaciskiem 4 0,10 VDC czy 4,20 mA. Więc różnica jest taka, że w serii CS80 wybieraliśmy standard jednego pojedynczego wejścia analogowego, w serii FRE 800 wybieramy zarówno zacisk numer 2, jak i 4, mamy konfigurowalny za pomocą tych dwóch przełączniczków mikro deep switch. Jaką różnicę jeszcze widać? No, widzimy takie dodatkowe złącze tutaj. To złącze dodatkowe służy do podłączenia karty opcjonalnej. Czyli w serii CS80 nie możemy rozbudować tego przemiennika o dodatkowe karty, jak na przykład interfejs encoderowy, dodatkowe wejścia-wyjścia, jakaś dodatkowa komunikacja typu Ethernet, Modbus TCP/IP, Profinet, Ethercat itd., itd. W serii FRE 800 mamy miejsce na założenie jednej dodatkowej karty. Czyli ten grzebień służy do podłączenia tą zewnętrzną kartę, montujemy z góry i ten falownik rośnie nam na wysokości. Zobaczycie to niebawem w kolejnej lekcji, gdy przejdziemy już do programowania i tam będziemy obcowali z przemiennikami z założoną kartą encoderową. Zatem jeszcze raz, ten tutaj grzebień, ten konektor służy do podłączenia dodatkowej karty opcjonalnej. No to co? Jedziemy od góry. Będziemy omawiali po kolei te wszystkie zaciski, począwszy od lewego górnego rogu. Czyli na pierwszy rzut oka widać, że pomiędzy zaciskami PC a S2 oraz S1 mamy założoną taką potrójną zworkę. Czyli wychodzimy z zacisku PC, wchodzimy na S2 i z S2 wchodzimy na S1. Te trzy zaciski jest to wejście bezpieczeństwa STO, Safety Torque Off. I to wejście bezpieczeństwa jest unikatowe. Posiada on certyfikat, który świadczy o niezawodności tego wejścia. Czyli jest to takie specjalne wejście, za pomocą którego możemy odłączyć generowanie momentu na wyjściu przemiennika częstotliwości. Jak sama nazwa nam podpowiada, Safe Torque Off, czyli bezpieczne odłączenie, wyłączenie momentu. No i działanie tego wejścia STO działa na takiej zasadzie, polega na tym, że bierzemy z zacisku PC potencjał plus 24 VDC i podajemy na zacisk S1 i S2. Jest to wejście redundantne, czyli podwójne. Na obu zaciskach musimy mieć 24 V, bo inaczej przemiennik pokazuje nam błąd bezpieczeństwa. Czyli dopóki doprowadzamy 24 V do tych dwóch zacisków S1 i S2, wszystko jest w porządku. Gdy znika mi zasilanie z jednego, bądź z drugiego, bądź z obu zacisków, ten potencjał plus 24 VDC, no to przemiennik odłącza się od silnika, klucze tranzystorowe się otwierają i wyskakuje błąd bezpieczeństwa, czyli na elewacji, na panelu sterowniczym widzimy kod błędu, który nam jednoznacznie mówi, wyzwolone zostało wejście bezpieczeństwa. Następnie mamy zaciski RAN i FU oraz SE. Są to wyjścia cyfrowe, czyli RAN jest to wyjście cyfrowe zbudowane w oparciu o tranzystor, który sygnalizuje pracę z silnikiem,
Oraz mamy zacisk FU, który służy jako detekcja częstotliwości. Fabrycznie jest on ustawiony, by wykrywać częstotliwość 6 Hz i większą. Czyli ten zacisk RUN wysteruje nam się, gdy zaczynamy pracę z silnikiem elektrycznym, czyli gdy zaczynamy podawać na niego napięcie. Zacisk FU to detekcja częstotliwości i fabrycznie wykrywa częstotliwości od 6 Hz w górę. Czyli jeżeli wygenerujemy 6 Hz, to wyjście nam się wysteruje. Po prostu wykrywamy pewien zakres prędkości na wyjściu. Podniesiemy sobie te zworeczki, żebyśmy widzieli dalej. No i przechodzimy do tego rzędu zacisków wejść-wyjść sterowniczych. No i zobaczcie, w serii CS80 tych zacisków wejściowych, czyli wejść cyfrowych, mieliśmy 5. W serii FRE 800 jest ich więcej, bo mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Czyli mamy 2 wejścia cyfrowe więcej. No i teraz pojedziemy sobie od prawej. Mamy zacisk STR, identycznie jak w CS-ie, start reverse, czyli start w lewą stronę, STF, start forward, czyli start do przodu. Następnie mamy zacisk RES, czyli reset błędu. Jeżeli przemiennik z jakiegoś powodu wejdzie nam w jakąś usterkę, błąd, na przykład związany z przeciążeniem silnika, to możemy sobie podłączyć zewnętrzny przycisk i resetować ten błąd. Następnie mamy zacisk MRS. Zacisk MRS ma przypisaną funkcję odłączenia wyjścia, czyli za każdym razem, gdy podamy sygnał na wejście MRS, to blokujemy pracę falownika. Można by powiedzieć, że jest to pozwolenie na pracę, tylko działa troszeczkę odwrotnie. Czyli jeżeli my nie podajemy sygnału na to wejście, to wszystko jest w porządku. Jeżeli pojawi się sygnał na wejściu MRS, to falownik przestaje pracować z silnikiem. Po prostu blokujemy jego pracę. Następnie mamy zaciski RH, RM i RL, czyli te 3 stałe prędkości. RH prędkość 50 Hz, RM prędkość średnia 30 i RL prędkość 10 Hz. Zobaczcie, druga zmiana jest taka, że mamy 2 zaciski SD, czyli mamy 2 zaciski wspólnej masy SD. Jest to związane z tym, że tych zacisków wejściowo-wyjściowych mamy znacznie więcej niż w przemienniku CS80, no i producent dał nam 2 zaciski masy, abyśmy mieli gdzie te kabelki wszystkie nasze pomieścić. Zatem 7 wejść cyfrowych i 2 zaciski SD. Kolejna listwa wejść-wyjść zlokalizowana jest tutaj. I mamy takie zaciski jak SO i SOC. Ten zacisk SO i SOC jest to wyjście cyfrowe, które sprzężone jest z wejściem STO, czyli tym, który jest z tą zworką. No i teraz za każdym razem, gdy zostanie wyzwolone wejście STO, to przemiennik zasygnalizuje nam jego działanie za pomocą wyjścia SO i SOC. Czyli SO jest to wyjście sygnalizujące pracę STO, a SOC jest to masa tego wyjścia izolowana od innych mas. Czyli mamy SOC, jest to masa związana tylko i wyłącznie z tym wyjściem SO, czyli wejście bezpieczeństwa i wyjście sygnalizujące jego działanie. Pod zaciskiem AM mamy wyjście analogowe 010 VDC. Takiego zacisku wyjścia analogowego w ogóle nie mieliśmy obecnego w serii CS80. Tam w ogóle wyjścia analogowego nie mamy dostępnego w tym przemienniku częstotliwości. Dostępne ono jest w serii FRE 800 i nazywa się AM. I to wyjście jest 010 VDC, czyli mamy wyjście analogowe 010 VDC pod zaciskiem AM i dedykowaną masę analogową związaną z tym wyjściem AM. No i to wyjście AM możemy sparametryzować jako wskaz prądu, napięcia, częstotliwości, obciążenia na wale silnika. W sposób ciągły możemy podawać informację związaną jaki prąd generujemy na silniku, jakie napięcie, jakie obciążenie mamy obecnie, jaki moment i tak dalej, i tak dalej. Najczęściej wybieramy prędkość albo prąd. No i na samym dole mamy listwę wejść analogowych, którą sobie już opisaliśmy przy okazji tych 2 przełączniczków. No i z lewej strony mamy przekaźnik wyjściowy, identycznie jak w serii CS80, czyli mamy zacisk A normalnie otwarty,
B normalnie zamknięty oraz zacisk wspólny C. Pomiędzy A i C mamy normalnie otwarty, pomiędzy B i C mamy normalnie zamknięty. No i po zadziałaniu ten przekaźnik po prostu się przełącza. Jest to zestyk przełączny. Także tak podsumowując już te nasze dywagacje na temat wejść, wyjść i całych tych listew siłowych oraz sterowniczych, to raz jeszcze spojrzymy sobie na te dwa przemienniki, jak mamy zestawione ze sobą. No i widać od razu, że przemiennik zlokalizowany tutaj, czyli nasz FRE 800, no ma znacznie więcej zacisków, zarówno siłowych, jak i sterowniczych, co daje nam taką informację, że ten przemiennik jest po prostu znacznie bardziej uposażony sprzętowo, a co za tym idzie, jesteśmy w stanie za pomocą tego przemiennika zbudować znacznie więcej i znacznie bardziej wyrafinowanych aplikacji niż za pomocą przemiennika CS80. No to co? Podłączymy sobie teraz przycisk, potencjometr oraz jakąś lampeczkę pod wyjście naszego przemiennika częstotliwości. No i wykonamy to na serii CS80. Czyli szybciutko podłączymy sobie zasilanie pod nasz przemiennik częstotliwości. Ok, jak widzicie, podaliśmy sobie zasilanie do naszego przemiennika częstotliwości. Mamy zapalone diody LED oraz panel sterowniczy. Otwieramy naszą klapeczkę, bo chcemy się dostać do naszych zacisków sterowniczych. No i co? Chcemy podłączyć sobie zewnętrzny przycisk Start. Przygotowałem Wam taki najprostszy przełącznik piórkowy. Po prostu przełącznik piórkowy lewo, prawo, 0, 1 i 1, 0, jak kto woli. Czyli mamy nasz przycisk zewnętrzny. No i teraz w jaki sposób możemy go podłączyć do naszego przemiennika częstotliwości? No zaczynamy od tego, że sprawdzamy położenie naszej zworki, za pomocą której określamy standard NPN-PNP. Zacznijmy zatem może od tego, że ta zworka jest w położeniu PNP, czyli source. Więc żeby podłączyć sobie nasz przycisk i nie podając potencjału z zewnątrz, w tym trybie sterowania, czyli gdy jesteśmy w source w PNP, to podłączamy nasz zewnętrzny przycisk pod zaciski PC oraz STF. Czyli mamy dwa kabelki z naszego przełączniczka, no i podłączamy je w taki sposób. Podłączamy się pod zacisk wspólny PC, czyli to jest nasz zacisk wspólny w tym trybie source. No i podłączamy się pod zacisk startu, czyli STF. Mamy nasz przełącznik podłączony pod wejście PC i STF, czyli my tak naprawdę zwieramy wejście STF do zacisku PC, tak jakbyśmy zrobili sobie fizycznie zworkę. No i sprawdzamy, czy nasz przycisk działa. Wyzwalamy przycisk, widzicie, dioda RUN zaczęła pyłgać, co informuje nas, że mamy aktywny sygnał start, ale nie mamy sygnału związanego z częstotliwością, czyli mamy zerową częstotliwość, ale otrzymaliśmy sygnał start. Wyłączamy sygnał start i znowu podajemy i jak widzicie, wszystko nam ładnie działa. No to co? Wyjmujemy nasze kabelki, aby wyjąć przewody z tych zacisków sprężynowych, to widzicie, tutaj są takie trzpienie. Czyli naciskamy trzpień nad zaciskiem STF i ciągniemy za kabelek i on bardzo swobodnie nam wtedy wychodzi z tego zacisku. No to co? Zmienimy sobie teraz standard naszego sterowania z source na sync, czyli przechodzimy z PNP na NPN. W tym celu musimy zmienić położenie tej zworki, więc najpierw wyłączamy zasilanie. Nie robimy tego na zasilaniu, aby nie doprowadzić niepotrzebnie do jakiegoś zwarcia i uszkodzić nasz przemiennik częstotliwości. Czyli zdejmujemy zasilanie, ok? Unosimy naszą klapkę, bierzemy szczypce i za pomocą szczypiec wyjmujemy naszą zworkę i przenosimy ją w miejsce opisane jako Sync NPN. Ok? No i w tej konfiguracji, słuchajcie, naszym zaciskiem wspólnym jest zacisk SD. Czyli teraz, jakbym chciał podłączyć nasz zewnętrzny przycisk Start, to moje kabelki powinniśmy podłączyć pod zaciski SD, czyli to jest nasz zacisk wspólny teraz,
oraz zacisk STF bądź STR, w zależności od tego, w którym kierunku chcemy wystartować. No i sprawdźmy, czy nam to zadziała. Podajemy zasilanie do naszego przemiennika. No i co? Wyzwalamy start, czyli przełączamy nasz przełącznik. No i mamy sygnał startu aktywny. W tej konfiguracji zwieramy do zacisku SD zacisk STF, czyli tak jakbyśmy wzięli sobie fizyczną zworkę, tutaj założyli. Zamykamy obwód pomiędzy zaciskiem SD a STF w trybie Sync. Przerobimy sobie teraz trzecią konfigurację, czyli weźmiemy sobie zewnętrzny zasilacz, który poda nam 24 V. Mamy nasz zasilacz plus 24 VDC. Zdejmujemy zasilanie z naszego przemiennika częstotliwości. Wyjmujemy nasze kabelki z zacisków sterowniczych, czyli demontujemy nasz przycisk. Okay. No i teraz postaramy się podłączyć ten przycisk i pracować z zewnętrznym potencjałem plus 24 VDC. Więc co robimy? No musimy zmienić położenie zworki z Sync na Source. Więc bierzemy znowu nasze szczypce, wyjmujemy tą zworeczkę i przekładamy ją w pozycję Source. Następnie bierzemy wyjście minus, czyli masę z naszego zasilacza zewnętrznego, ten biały kabelek, i łączymy ją z zaciskiem wspólnym SD. Czyli podajemy minus 24 VDC z zasilacza na zacisk masy, natomiast plus 24 VDC, czyli ten zielony kabelek, to mamy plus, wyjście plus 24 VDC na tym zielonym kabelku, podłączamy go do naszego przycisku. Czyli nasz przycisk ma dwa kabelki, prawda? No i my w zasadzie robimy tak, że przełączając ten przycisk mamy przejście, prawda? Zwieramy. Więc wykręcamy sobie ten kabelek tutaj, który mamy, luźny, i podłączamy się naszym plus 24 VDC z zasilacza. Czyli wkładamy nasz kabelek plus 24 VDC, a drugim kabelkiem z naszego przełącznika, czyli z naszego przycisku zewnętrznego, podajemy na wejście STF. No i zobaczcie, jak to działa. Mamy masę połączoną z masą, natomiast plus podajemy my za pomocą tego przycisku. Podajemy zasilanie. Okay. No i mamy zasilony nasz zasilacz oraz przemiennik częstotliwości. No i podajemy sygnał start. Jak widzicie, podajemy 24 V, które generowane są z zewnętrznego zasilacza. Przechodzą te 24 V przez nasz przycisk i my go podajemy fizycznie na wejście cyfrowe. Ok? Więc to jest nasz trzeci sposób podłączenia zewnętrznego przycisku, gdy operujemy z napięciem zewnętrznym. No dobrze, to postarajmy się teraz podłączyć zewnętrzny potencjometr, czyli mamy już sygnał start, który nam działa, i spróbujemy teraz podłączyć sobie zewnętrzny potencjometr. Przygotowałem taki potencjometr już wcześniej, czyli mamy zwykły jednoobrotowy potencjometr o wartości rezystancji 10 kΩ. No i pierwsze, co sprawdzamy, to w jaki sposób są rozpisane piny, czyli mamy 3 piny podłączeniowe w naszym potencjometrze. Tak to wygląda. 1, 2 i 3. I tak to mamy opisane, czyli 1, 2 oraz 3. W taki sposób mamy opisany nasz potencjometr, natomiast tutaj mamy kawałek schematu. No i widzimy początek, środek pod dwójką i koniec pod trójką, albo odwrotnie. Czyli tutaj pod trójką powinniśmy podać zasilanie, dwójką wchodzimy na wejście 0,10 VDC, a jedynkę łączymy do masy, prawda? No to otwieramy naszą klapeczkę, no i sprawdzamy. Podłączamy, czyli mamy zacisk numer 3, zasilanie dla naszego potencjometru. Podłączamy pod zacisk numer 10. Tu mamy zasilanie dla naszego potencjometru. Następnie
Dwójeczką, czyli nasz zielony kabelek, wchodzimy na zacisk numer 2, czyli wejście 0,10 VDC, a trzecim przewodem podłączamy się do masy analogowej pod zaciskiem numer 5. Czyli raz jeszcze mamy trójprzewodowy potencjometr zewnętrzny, gdzie producent podaje nam nazwy pinów, prawda? Czyli mamy 1, 2 i 3. Mamy również schemat, więc pod trójkę, czyli pod nasz biały kabelek, podłączamy się pod zasilanie. Dwójka, czyli nasz zielony kabelek, wchodzimy na zacisk 2.0.10 VDC, a trzecim kabelkiem pod jedynką wchodzimy do masy analogowej. No i zobaczmy, czy ten potencjometr nam zadziała. Czyli wyzwalamy najpierw sygnał start, no i zaczynamy kręcić naszym potencjometrem. No jak widzicie, mamy płynne sterowanie prędkością obrotową naszego silnika. Czyli wartość maksymalna, gdzieś tam w połowie, no i schodzimy sobie do zera. Czyli za pomocą potencjometru widzicie zerowa częstotliwość, czyli nie mamy sygnału częstotliwości, dioda RAN nam mruga. Gdy tylko podamy częstotliwość na silnik, ta dioda RAN zaczyna świecić światłem ciągłym, co znaczy, że pracujemy z silnikiem, podajemy tam częstotliwość. Mamy naszą częstotliwość. Wyłączamy nasz przycisk Start. Na sam koniec chciałbym, abyśmy podłączyli jeszcze lampkę pod wyjście przekaźnikowe. Znowu, przygotowałem dla Was najzwyklejszą diodę LED. Mamy zieloną diodę LED na napięcie 24 VDC dwuprzewodowa. Czyli mamy nasz plus i minus. No i w jaki sposób taką lampeczkę należy podłączyć pod przekaźnik wyjściowy? Przede wszystkim otwieramy klapeczkę. Widzimy zaciski naszego przekaźnika wyjściowego tutaj pod zaciskami A, B, C, gdzie zacisk C jest zaciskiem wspólnym. No i zaczynamy od tego, że na zacisk wspólny C podajemy plus 24 VDC, czyli mamy plus 24 VDC, które podajemy z zewnątrz na nasz zacisk wspólny C. To jest zacisk wspólny tego przekaźnika wyjściowego. Następnie lampkę podłączamy w ten sposób, że plusem wchodzimy sobie na zacisk normalnie otwarty naszego przekaźnika, a minus łączymy z minusem naszego zasilacza zewnętrznego. No i teraz nasz przekaźnik wyjściowy jest zaprogramowany jako sygnalizację pracy. Czyli po podaniu sygnału start i wysterowaniu jakiejkolwiek częstotliwości na silnik, ta lampeczka powinna nam się zapalić. No to zobaczmy, co się wydarzy. Podajemy sygnał start, mamy diodę RAN, która nam mruga, no i zaczynamy podawać częstotliwość. No i jak widzicie, po podaniu częstotliwości na silnik zaczyna nam się palić światłem zielonym nasza dioda LED, która sygnalizuje nam pracę z silnikiem. Ok? Więc w taki sposób, szanowni, powinniśmy kablować nasze wejścia-wyjścia w przemienniku częstotliwości. Raz jeszcze. Sygnał start podajemy w ten sposób, że wybieramy sobie standard Sync, Source, NPN, PNP. No i w zależności od wyboru tego standardu, naszym zaciskiem wspólnym jest albo zacisk SD, albo PC. Podobną sytuację wykonujemy, gdy chcemy podać sygnał plus 24 VDC z zewnątrz. Przełączamy się na sterowanie Source i podajemy plus 24 VDC z zewnątrz. Potencjometr podłączamy pod zaciski plus 5 VDC, czyli zasilanie dla potencjometru, wejście 0,10 VDC oraz masa analogowa. Lampeczkę natomiast podłączamy pod przekaźnik wyjściowy, gdzie na zacisk wspólny podajemy plus 24 VDC z zewnątrz, aby zasilić sobie to wyjście. W serii FRE 800 podłączenie tych wszystkich aktuatorów, o których mówiliśmy do tej pory, czyli przyciski, potencjometry oraz jakieś tam lampki czy diody, podłączamy w sposób identyczny, czyli pod te same zaciski wykonujemy te same czynności, jakie wykonywaliśmy w serii CS80. Na sam koniec chciałbym Was przestrzec.
To znaczy, najgorszą rzecz, jaką możecie zrobić i największą krzywdę, jaką możecie sobie wyrządzić przy obcowaniu z przemiennikiem częstotliwości, to po pierwsze, gdy zaczynamy kablować nasz przemiennik częstotliwości i obcujemy z zaciskami siłowymi, to zachowujemy szczególną ostrożność, czyli bezpieczeństwo zawsze na pierwszym planie. O ile te zaciski wejściowo-wyjściowe są oczywiście pod napięciem i są niebezpieczne dla nas, o tyle najbardziej niebezpieczne są te zaciski DC. Czyli te zaciski DC mogą nam wyrządzić największą krzywdę. Dlatego zwracam szczególną uwagę. Staramy się być najbardziej ostrożni, jak tylko możemy, gdy kablujemy zaciski siłowe. Najgorszą rzecz, jaką możemy zrobić, to gdy obcujemy z falownikiem z zasilaniem trójfazowym, czyli mamy zasilanie 3x400 VAC, okay? Podłączamy sobie te 3 fazy zasilające 3x400 pod nasze wejście przemiennika i dodatkowo bierzemy kabel N, czyli kabel N-kę i podłączamy się pod zacisk N-. Ten zacisk N-, on zawsze gdzieś tam widnieje w strukturach przemienników częstotliwości. Był również przy tym najprostszym przemienniku CS80. No i teraz to, co możemy zrobić najgorszego, to podłączyć sobie zasilanie pod te zaciski wejściowe i dodatkowo kabel neutralny N podłączamy pod zacisk N-. Niestety w wielu wypadkach skutkuje to eksplozją tego kondensatora, no bo my podłączamy przewód neutralny pod zacisk, na którym mamy minus 300 VDC, akurat przy tym zasilaniu jednofazowym. Przy zasilaniu trójfazowym będziemy mieli tam 500 VDC, czyli mamy 500 V DC, dokładnie minus 500 VDC, a my tam podłączamy masę, przewód zerowy naszego zasilania. Skutkuje to, jak już wspominałem, bardzo często eksplozją tego kondensatora na szynie DC. No to tyle, słuchajcie kochani, w bardzo przeglądowym skrócie. Tak wyglądają w praktyce praca z zaciskami siłowymi oraz sterowniczymi. Dziękuję za uwagę.